Firma Haller, spółka akcyjna, ma swoją siedzibę w Katowicach przy ulicy Obroki 133. Działa ona od 1994 roku. Przedmiotem działalności firmy jest głównie wykorzystywanie odpadów przemysłowych w różnych przedsięwzięciach, takich jak produkcja kruszyw dla drogownictwa, budowa nasypów drogowych i kolejowych, budowa wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, makroniwelacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową. Węgiel tworzył się miliony lat w nieskażonym środowisku. Skały towarzyszące powstawaniu jego pokładów to materiał wartościowy i bezpieczny. Odpadem nazywanym formalnie. To iłowce, piaskowce, mułowce wydobywane wraz z węglem. W całym kraju trwa eksploatacja złóż kruszyw naturalnych wykorzystywanych do budowy dróg. Potrzeba ogromnych ilości kruszywa, którego nie mamy, więc eksploatuje się głównie piasek. Tymczasem na Śląsku są kruszywa z odpadów górniczych, które w połączeniu z energetycznymi stanowią doskonały materiał do budowy dolnych warstw nasypów drogowych. Na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej od lat zajmujemy się problemem wykorzystania odpadów przemysłowych Śląska. W tej chwili można powiedzieć, że to już nawet nie odpady, tylko kontrolowane produkty w postaci kruszyw wykorzystywanych w technologiach po pewnych modyfikacjach, ulepszeniach do budowy dróg. To właśnie z odwęglonego kruszywa o granulacji od 0,01 do 31,5 mm powstała mieszanka o nazwie Haller, którą zastosowano do budowy dolnych warstw nasypów autostrady A1. Na odcinkach Sośnica-Maciejów i Maciejów-Piekary wbudowano ponad 2,5 miliona ton tej mieszanki. Firma Haller, spółka akcyjna, dostarcza również mieszankę Haller do budowy dolnych warstw nasypów autostrady A1, odcinek Piekary-Maciejów oraz do budowy nasypów trasy północ-południe w Rudzie Śląskiej. Znajdujemy się obecnie na terenie zakładu przeróbczego Haldex Michał, który prowadzi odzysk węgla z odpadów górniczych, produkując kruszywa z odpadów górniczych o różnych granulacjach. Jedno z tych kruszyw o granulacji 0 do 31,5 mm, które jest właśnie podawane tym taśmociągiem i zdeponowane na tym ogromnym zwale, jest wykorzystywane do produkcji mieszanki Haller. Mieszanka Haller składa się z dwóch składników: z odpadów energetycznych oraz z kruszywa o granulacji 0 do 31,5 mm, które tu jest właśnie zdeponowane. Odpady te łączone są ze sobą w tej instalacji. Kruszywo podawane jest tym taśmociągiem. Na taśmociągu następuje wymieszanie tych dwóch składników. Jednego podawanego z silosa i drugiego składnika w postaci kruszywa podawanego taśmociągiem. Z taśmociągu bezpośrednio mieszanka Haller jest zsypywana na podstawiane samochody i dostarczana do miejsca jej zabudowy. Dolne warstwy nasypów sięgają do 1,5 cm, poniżej nawierzchni asfaltowej. Wysokość nasypów sięga do 18, a nawet 20 metrów. To był maj, wspominają drogowcy. Maj 2009, początek inwestycji. 1000 samochodów materiału na dobę. Pobieranie próbek z każdej partii, często 3 razy dziennie. Pogoda nie zawsze była sprzymierzeńcem. Mieli czasem gumowce pełne błota. Rosły skarpy. Na ich oczach zmieniał się krajobraz. Firma Haller od lat ma już wypracowaną technologię produkcji gotowej mieszanki, czyli na budowę drogi, na budowę autostrady z zakładu wyjeżdża gotowy materiał. Jest to mieszanka produktów ubocznych spalania, czyli tzw. odpadów energetycznych, jak również drugiego odpadu, chociaż, tak jak powiedziałem na wstępie, kruszywa
pozyskiwanego przy okazji eksploatacji węgla kamiennego. Ta dopracowana technologia daje efekt znakomity w sensie technicznym, jak również oczywiście tutaj nie od rzeczy jest uwzględnienie wpływów ochrony środowiska, rachunek ekonomiczny, no i przede wszystkim nasz wspólny rachunek eliminowania z widoków, z otoczenia takich niekontrolowanych hałd przemysłowych. Znajdujemy się na odcinku budowy autostrady A1 na węźle Maciejów. Jest to praktycznie rzecz biorąc końcówka budowy. Za mną widać zabudowę mieszanki Haller. Mieszanka ta jest zabudowywana półmetrowymi warstwami i zagęszczana, jak to widać, walcem okołkowanym i walcem gładkim. Do momentu osiągnięcia odpowiednich parametrów określonych w specyfikacji technicznej. Każda zabudowywana warstwa jest badana przez laboratorium w celu sprawdzenia stopnia zagęszczenia i nośności podłoża. Na odcinku Sośnica-Maciejów prace związane z formowaniem nasypów dobiegły końca. Wymagały specjalistycznego sprzętu. Firma Haller, spółka akcyjna, dysponuje produktem o nazwie mieszanina MF Haller, posiadającym właściwości osuszające. W przypadku zbyt dużej wilgotności materiału zabudowywanego w dolne warstwy nasypów, produkt ten rozprowadzany jest na powierzchni warstwy i wymieszany za pomocą rotocyklera aż do osiągnięcia jednorodnej struktury. Mieszanina MF Haller wiąże nadmiar wilgoci i pozwala na prawidłowe zagęszczenie wymagane przy budowie ciągów komunikacyjnych. Bardzo dużą zaletą mieszanki Haller jest jej bardzo mała wrażliwość na wilgoć, na wodę. W trakcie ubiegłorocznej majowo-czerwcowej powodzi część nasypów, które znajdują się za mną, zostały całkowicie zalane. Nasyp znajdował się pod wodą przez 2 tygodnie mniej więcej i po obniżeniu lustra wody, po ustąpieniu powodzi i badaniach kontrolnych wykonywanych metodą wykopową, nadzór zaaprobował wyniki całkowicie i można było kontynuować roboty nasypowe. Okazało się, że materiał ten jest bardzo odporny na działanie, na filtrację wody i nie występowało na głębokości odkrywkowej 3 metrów zawilgocenie warstwy nasypu. Dobre właściwości mieszanki po wbudowaniu zostały dodatkowo zweryfikowane w sytuacjach katastroficznych, czyli okres powodzi. Nasyp był w wodzie przez kilka tygodni, po czym po zejściu wody nakierowałem pracą nad stwierdzeniem, jak ewentualnie woda powodziowa wpłynęła na parametry techniczne. Okazało się, że zmiana wilgotności w nasypie kończyła się na głębokości w poziomie warstwy, czyli wykonywane były odwierty w poziomie, kończyła się na głębokości 0,7 do 1 metra, natomiast na głębokości nasypu, w partii nasypu zalanego wodą, właściwie podobnie na głębokości 0,5 metra już wilgotność była ustabilizowana jak dla całego nasypu w momencie wbudowania. Jak Polska długa i szeroka, wszędzie tam, gdzie trwają drogowe i budowlane inwestycje, eksploatuje się złoża kruszyw naturalnych. Tymczasem na Śląsku te cenne surowce wydobyliśmy już razem z węglem. Powstaje zatem pytanie, czy nie warto, w myśl zrównoważonego rozwoju,
wykorzystać na polskich budowach już wydobyte kruszywa ze śląskich hałd, pozostawiając inne złoża nietknięte dla naszych następców. Wykorzystujemy kruszywa poprzemysłowe, oszczędzając tym samym naturalne zasoby, a jednocześnie spełniając ten warunek poprawności technicznej, czyli połączenie korzyści i ekologicznych, i korzyści ekonomicznych.